Żyjemy w erze nieustannego hałasu. Nasza uwaga, najbardziej cenny i skończony zasób XXI wieku, stała się globalnym polem bitwy. A w tej wojnie o nasze umysły najskuteczniejszą bronią nie są rozum czy niuanse, lecz szok, uproszczenie i zgiełk. Jesteśmy bardziej narażeni i połączeni niż jakiekolwiek pokolenie w historii, a mimo to unosi się w powietrzu poczucie, że jesteśmy głęboko i zbiorowo zagubieni. Kultura spektaklu, którą Guy Debord przewidział dekady temu, wylała się z brzegów. Przestała być tylko przedstawieniem, aby stać się samą rzeczywistością, którą oddychamy, powietrzem, które zatruwają nasze psychiczne płuca. Wszystko, od naszego bólu po śniadanie, musi zostać przekształcone w obraz, w produkt, w przedstawienie, aby istnieć. W tym scenariuszu zbiorowa fascynacja tym, co banalne i powierzchowne, nie jest jedynie błędem smaku. To gorączkowy objaw społeczeństwa, które wymieniło głębię na intensywność, które zrzekło się ciszy, próbując przetrwać nadmiar. Potop powiadomień, niechcianych opinii, idealnych żyć wyretuszowanych do porównywania z naszymi. To lawina, która nie tylko wyczerpuje duszę, ale paraliżuje sam akt myślenia. Pytanie, które nas prześladuje, niemal jak duch w maszynie, brzmi: dlaczego tak wielu z nas poddaje się rozrywkom tak widocznie pustym? Dlaczego poświęcamy cenne godziny naszych dni cyfrowym awatarom, które nic nie oferują poza wyćwiczonymi rutynami, wykalkulowaną ostentacją czy efektownymi frazesami o toksycznej pozytywności? Aby zrozumieć, musimy wyjść poza osąd moralny. Musimy zbadać ranę, architekturę naszego wyczerpania. Prawda jest taka, że współczesny świat ze swoją obietnicą nieskończonej wolności stał się środowiskiem najwyższego wyczerpania emocjonalnego. Niepokój o przyszłość i niepewność relacji tworzą chroniczny stres, niski i stały szum. Wolność, możliwości bycia kimkolwiek, przekształciła się w tyranię konieczności bycia wszystkim, odnoszącym sukcesy, zdrowym, poinformowanym, upolitycznionym, szczęśliwym. I w tym zmęczeniu bierność staje się schronieniem. Prawdziwe myślenie wymaga energii, ciszy i przede wszystkim odwagi, by stanąć twarzą w twarz z własnymi cieniami. Ale kto ma taką dyspozycję, gdy świat wymaga pośpiechu i wydajności w każdej chwili? W tym kontekście rozproszenie nie jest tylko rozrywką. To anestezja. To cyfrowa morfina na ból współczesnej egzystencji. Płytkie i powtarzalne treści nieskończonego strumienia działają jak środek przeciwbólowy dla przeciążonego umysłu. Nie rzucają wyzwania, nie pogłębiają, niczego nie wymagają, po prostu zajmują. A zajęcie jest przeciwieństwem ciszy, w której mieszkają trudne pytania. Jeśli dopamina w mózgu wyjaśnia biochemiczny mechanizm uzależnienia z jego pętlami nagrody naśladującymi jednoręcznego bandytę, to pustka sensu wyjaśnia desperacką potrzebę tej ucieczki. Historycznie ludzkość zakotwiczała się w wielkich systemach znaczeń, tak zwanych metanarracjach. Religia nadawała cel cierpieniu, naród dawał poczucie przynależności i poświęcenia. Nauka obiecywała liniowy postęp. Dziś zaufanie do tych filarów leży w gruzach, a w miejsce poszukiwania znaczenia panuje konsumpcja doznań. Zygmunt Bauman zdiagnozował nasze czasy idealną metaforą. Żyjemy w płynnej nowoczesności. Wszystko jest niestabilne, zmienne, wszystko przepływa między palcami. Kariery, związki, tożsamości. W tej pustce, gdzie nic nie jest solidne, konsumpcja przestała być aktem ekonomicznym, aby stać się aktem egzystencjalnym. Kupujemy, by czuć, że należymy. Obserwujemy, by czuć się włączeni. Polubienia dodajemy, by czuć się żywi. Walidacja stała się nowym zbawieniem. To tutaj influencerzy stają się czymś więcej niż ludźmi. Stają się świeckimi świętymi naszej ery, kapłanami kapitalizmu platformowego. Są awatarami szczęścia, piękna i sukcesu, oferując codzienne rytuały, liturgię rutyny pielęgnacyjnej, sakrament treningu na siłowni, pielgrzymkę sponsorowanej podróży, które obiecują formę zbawienia ziemskiego i natychmiastowego. Sprzedają najbardziej uwodzicielską ze wszystkich iluzji, że można być szczęśliwym bez myślenia, mieć wartość bez głębi. To nie jest niewinne zjawisko. Treści, które codziennie pochłaniamy, nie pozostają na ekranie telefonu.
infiltrują nas jak barwnik do wody, kształtując nasze nawyki, nasze opinie i ostatecznie nasz charakter. Umysł karmiony jedynie powierzchowną rozrywką i 30-sekundowymi szokami stopniowo traci swoją krytyczną muskulaturę. Traci zdolność argumentowania, identyfikowania fałszywych narracji, utrzymywania uwagi i, co kluczowe, odczuwania empatii wobec tego, co nie jest lustrem. To niszczy obywatelskość u podstaw. Wyborca wytrenowany przez algorytm do reagowania wnętrznościami, a nie mózgiem, będzie wybierał swoich przywódców według spreparowanej charyzmy i łatwego sloganu, ignorując etykę i kompetencje. Polityka wtedy degeneruje się w show popularności, koloseum polaryzacji, gdzie sprawiedliwość jest irrelevantna, a liczy się tylko widownia. System sam siebie karmi. Mniej krytycznego myślenia generuje więcej manipulacji, która generuje więcej alienacji i w konsekwencji więcej konsumpcji powierzchowności, by uciec od dysfunkcjonalnej rzeczywistości, którą samo stworzyło. Społeczeństwo, które zleca swoje myślenie na zewnątrz, to społeczeństwo, które nie potrafi się chronić. I tutaj bałwochwalstwo głupoty ujawnia się jako coś funkcjonalnego dla systemu. Produkuje idealnego obywatela dla ekonomii rozproszenia, biernego, reaktywnego, dezinformowanego, uzależnionego od natychmiastowych nagród i niezdolnego do podtrzymania złożonej linii rozumowania. Rozproszenie nie jest neutralne, to wyrafinowana i lukratywna strategia władzy. Podczas gdy wydajemy naszą energię na trywialne polemiki i wirusowe tańce, struktury generujące nierówność i niesprawiedliwość pozostają nietknięte, działając w cieniu, z dala od reflektorów, które sami pomagamy kierować. Hannah Arendt, analizując nazistę Adolfa Eichmanna, dostrzegła, że najbardziej przerażające zło może rodzić się nie z nienawiści, lecz z prostej nieobecności myślenia. Eichmann był biurokratą, wykonywał rozkazy. Jego potworność leżała w jego banalności, w jego niezdolności do refleksji i krytycznego osądzania swoich czynów. Dziś ta banalność zła manifestuje się w formie cyfrowej i codziennej. W akcie udostępniania fałszywej wiadomości, bez sprawdzenia, uczestniczenia w wirtualnym linczu, pod wpływem impulsu, akceptowania dehumanizacji kogoś, ponieważ to opinia naszej algorytmicznej bańki. Zło stało się wirusowe. Mimo wszystko wybór nadal istnieje. Pod prąd to nadal możliwa ścieżka, choć stroma i samotna. Sens nie staje się wirusowy, nie przychodzi z powiadomieniem i nie jest na sprzedaż. Musi być kultywowany w ciszy, w czytaniu całej książki, w sztuce, która nas niepokoi, w rozmowie twarzą w twarz, która nam rzuca wyzwanie. Wymaga radykalnej dyspozycji odłączenia się od wystawy sklepowej, by znaleźć to, co jest niewidzialne dla polubień. System nie boi się twojej przemijającej złości. Monetyzuje ją. Boi się podmiotu, który zatrzymuje się, oddycha, wątpi, nudzi się i pyta. Ten podmiot, odzyskując zdolność świadomego wyboru tego, co konsumuje, już stanowi zagrożenie. Odzyskanie tej głębi to nie ucieczka od świata, to jedyny sposób, by go przemienić od środka. W świecie, który celebruje płciznę, kultywowanie głębi to akt odwagi. To przejście od biernego konsumenta treści do aktywnego kuratora własnego umysłu. Myślenie dziś to najbardziej fundamentalny gest polityczny. Wybór tego, co ma wartość, nawet jeśli nie błyszczy, to najwyższa forma oporu. Ponieważ w końcu to, co nas ratuje, to nie to, co nas rozprasza. To to, co nas buduje. To to, co nas przemienia.